mały, ale wariat. Mam dzisiaj na testach najmniejszy robot odkurzający, jaki, nie wiem czy kiedykolwiek wyprodukowano, ale na pewno jaki kiedykolwiek do mnie dotarł. Lefant, specyficzna nazwa, kosmiczny mini odkurzacz, którego zaletą jest to, że jest malutki, a wady? Tego się dowiecie w recenzji. Zacznijmy od wyglądu tego nietypowego odkurzacza. Jego przekątna 28 cm, wysokość 7 cm, czyli zmieści się wszędzie tam, gdzie jest nisko i wąsko. To jest zdecydowanie jego plus, bo jest naprawdę niewielki, jest maleńki. Wygląd jest inny, bo mam, nie wiem, mi się kojarzy trochę tak z kosmicznym wyglądem, tak też się Soshi kojarzył. Taki trochę granit, no wygląda inaczej niż armia białych, ewentualnie czarnych odkurzaczy. Pojemnik, który jest u góry, ma pojemność 600 ml, proszę, i ma filtr tutaj z przodu, który wymieniamy. Nie ma pojemnika na wodę, ale jeżeli chodzi o mopowanie, to zobaczycie, jak to działa, bo Lefant wymyślił coś innego. Czy lepszego, czy gorszego, do tego jeszcze dojdę. U góry mamy przycisk Power oraz przycisk sprzątania, a od dołu brak szczotki głównej. To jest chyba jedno z największych zaskoczeń tego odkurzacza. Mamy szczotki boczne, jedną, drugą. Mamy również w zestawie jeszcze dwie zapasowe. Mamy trochę gumy i to działa w ten sposób, że szczotki boczne zgarniają tutaj i ta guma ma powstrzymywać śmieci, żeby nie leciały dalej. Nie mamy żadnej szczotki głównej, która zbiera kurz. Okay. Mamy tutaj dwa kółeczka oraz miejsce na mopowanie. Nakładka na mopowanie jest dosyć prosta. Ma takie plastikowe wkłady, to się tak wpina, proszę. I możemy albo mieć taką, powiedzmy, wielorazową szmatkę, którą moczymy, albo mamy jednorazowe, już namoczone szmatki. Do mopowania jeszcze przejdziemy. Tak jak Wam wspominałem, w zestawie znajdziemy jeszcze również taśmę, do czego ona służy. Też dojdziemy. No i stację ładowania, która jest taką prostą, zwykłą stacją ładowania. Aplikacją do sterowania Lefantem F1 jest aplikacja Lefant. Na Androida i na iOS-a ją znajdziecie. Więc tak, na samym początku to, co możemy zobaczyć, to nazwę robota, Soshi go nazwała Yami i tak to zostawiliśmy. To, czy on jest podłączony, czyli connected, poziom ładowania baterii, jego wygląd, to możemy zobaczyć sobie niżej. Potem, kiedy ostatni raz jeździł, jakie są jego następne zadania, jeżeli są jakieś zaplanowane. Ten główny przycisk, na którym widzicie standby, czyli to, żeby on się wstrzymał albo żeby wyruszył w świat, i recharge, żeby wrócił do stacji dokującej i się podładował. Później mamy messages, tam możecie zobaczyć wiadomości i notyfikacje, a w mine no to mamy takie zarządzanie naszym kontem. Z poziomu menu startu głównego możemy przejść już do stricte informacji na temat robota. To sobie musimy kliknąć te dwie strzałeczki i tam już mamy znacznie więcej info, czyli mamy status odkurzacza, mamy informację o naładowaniu baterii, to co było wcześniej, czas pracy, informacje o tym, ile metrów kwadratowych nam wyczyścił, to w jaki sposób ma działać, czy ma odkurzać całe mieszkanie wzdłuż krawędzi ścian, czy ma skupić się na jakimś konkretnym miejscu, start, czyli żeby ruszył, recharge, czyli powrót odkurzacza do stacji, żółty przycisk, za pomocą którego możemy zmienić poziom ssania, lookup, jeżeli on nam się zgubił, bo jest mały i naciśniemy ten przycisk, to wtedy zacznie piszczeć, jak taki, nie wiem, mały zwierzaczek czy coś, no ale ten robot jest na tyle mały, że może się zgubić i ma przycisk do tego, żeby go znaleźć. To jest śmieszne. Schedule to jest nasz główny plan sprzątania. Control to jest pilot, jeżeli chcemy nim sterować tak już bezpośrednio. No i potem już mamy takie rzeczy jak ustawienia i aktualizacja naszego robota. Czas przejść do sposobu działania tego odkurzacza i już przestanie być tak miło, jak było. Zacznijmy od tego paska, którego nie lubię, bo jest to dla mnie pasek zamierzchłych czasów. Po co jest ten pasek? Ten robot, na przykład gdy dojedzie do schodów i zobaczy przepaść, to tak jak
90% aktualnie robotów jeżdżących, które się zatrzymają, zobaczą wysoko i zawrócą, bo mają czujniki, które powstrzymują je przed tym, żeby one spadły, no to on krzyknie Geronimo i poleci w siną dal. Po to jest ten pasek. Czyli obklejamy nim miejsce, gdzie ten robot po prostu może sobie zrobić krzywdę. Albo obklejamy nim miejsce, gdzie robot nie powinien wjeżdżać, bo na przykład wjedzie, nie wiem, jakąś naszą kwiatka, albo w legowisko psa, albo cokolwiek innego. Ten pasek nie jest jakoś specjalnie długi, to jest po prostu pasek magnetyczny. On jak do niego dojedzie, no to wtedy go wykrywa i powstrzymuje to jego jazdę. Mi się to kojarzy z jednymi z pierwszych robotów odkurzających. Teraz jest to wszystko realizowane w ramach aplikacji, mamy wirtualne ściany i tak to się powinno zajmować, a robot nie powinien próbować popełniać samobójstwa na schodach. No ale niestety Lefant ma tego typu rozwiązanie. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o tego robota. Drugi element, jeżeli chodzi o takie codzienne sprzątanie, no to właśnie jest kwestia sprzątania. Robot nie ma jakiejś zaawansowanej inteligencji, jeżeli chodzi o to, żeby sobie zmapował pomieszczenie i sprzątał. Nie mam żadnego radaru, więc za każdym razem odkrywa Amerykę na nowo, jak rusza. Co prawda w samej aplikacji fajnie wygląda to, że jest ta animacja, on się tam przemieszcza, więc to jest spoko, ale za każdym razem odkrywa wszystko na nowo. Plus, to nie bug, tylko feature, czyli w zależności od tego, jak ustawimy stację ładującą, jak on sobie zmapuje nasze mieszkanie za pierwszym razem, to może się przekrzywić i potem na przykład nam odkurza rzeczy pod kątem, jak ją sobie przestawi. Przetestowane, bo było zbyt dziwne, żebyśmy, że tak powiem, przy jednym przypadku tak stwierdzili, ale tak faktycznie było. Więc to jest kolejny minus. Następna rzecz, 2 szczotki boczne bez szczotki głównej. W dzisiejszych czasach brak szczotki głównej w odkurzaczu to aż coś dziwnego. On musi mieć szczotkę główną, żeby dobrze sprzątać. Te szczotki nam zgarniają z boków. Tak? Fajnie jest, jak odkurzacz ma szczotkę główną, no i przeważnie ma jedną szczotkę boczną. Ja się cieszę, jak ma 2 szczotki boczne. On ma tylko 2 szczotki boczne. Mamy tutaj taką gumę, która powstrzymuje, żeby te śmieci leciały dalej, no ale nie ukrywajmy, że w ten sposób, jak to będzie leciało, czyli ona będzie zgarniała te śmieci, proszę, o tak, i one będą tutaj po prostu miały wpadać do tej dziury, no to zbyt super to nie będzie. Nawet jeżeli on ma ciąg, bo on ma tutaj od tyłu ciąg i to wciąga, no to bez tej szczotki raczej szaleństwa nie będzie. Kolejna rzecz to jest mopowanie. Mopowanie, które widzicie, mamy taką szczotkę tutaj, przepraszam, szmatkę, proszę, którą możemy sobie zmoczyć, albo mamy takie szczotki już wstępnie zmoczone, tak? Lefanta, 5 szmatek, które są wstępnie zmoczone. Czy to jest dobre rozwiązanie? One są jednorazowe i dziękuję, nie mamy żadnego podawania wody kompletnie, tyle ile on jest w stanie sobie przemyć wody, tyle ile mamy na szmatce, tyle nam przetrze. To tak naprawdę leciutko. Lefant postanowił zbudować najmniejszego robota, bo on jest naprawdę maleńki, ale kosztem wielu rzeczy, które nie powinny być brane pod uwagę przy cięciu. Szczotka główna, jednorazowe szmatki, czyli nawet bez podawania wody, to, że on jeździ trochę krzywo, jak mu przestawimy stację. Tak naprawdę rozwiązania są raczej z zakresu dosyć starodawnych. Jeszcze to, czyli to, że on może nam wszędzie w cokolwiek wjechać. Nie ma żadnej zaawansowanej inteligencji, nie ma radaru, więc jeżeli on ma coś na drodze, na przykład krzesło, no to długo się będzie męczył z tym, żeby je jakkolwiek objechać, bo będzie po prostu w nie walił dosyć długo. Więc no niestety z bólem serca, szczególnie, że ten odkurzacz kosztuje 1500 zł, to ciężko mi jest znaleźć osoby, dla których on mógł się faktycznie przydać. Jedynie, jeżeli Wam mocno zależy na jego wielkości, bo jest naprawdę mały, ma 28 cm, przekątnej mamy 7 cm wysokości, więc 28 średnicy, wybaczcie, 7 cm wysokości, więc jest maleńki. Tutaj padła propozycja, że może w tych mieszkaniach, które są tam chyba w Szczecinie czy gdzieś, co mają 2,5 metra kwadratowego, to się nada do naprawdę maleńkiego pomieszczenia. Jedyne, co sobie mogę pomyśleć faktycznie, jeżeli macie pokój, na przykład macie
kwitancję albo wynajmujecie pokój, jesteście studentami i chcecie mieć robota, żeby odkurzał, no to on się tutaj nadaje, ale powinien też być sporo tańszy. Po prostu, bo możecie go kupić na Amazonie, tam go zresztą znajdziecie, link też Wam podsyłamy, ale 1500 zł to w tej cenie dostaniecie naprawdę fajny robot, już prawdopodobnie z stacją do samoopróżnienia. Więc jeżeli szukacie mini robota, to proszę bardzo, znalazłem dla Was Lefanta F1, ale ja go nie mogę Wam niestety polecić. No cóż, są sprzęty lepsze, są sprzęty gorsze. Fajnie, że Lefant pokombinował, ale zbyt dużo wyciął. Ja Wam dziękuję za tą recenzję, serdecznie Was zapraszam do oglądania naszych pozostałych filmów. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.